Dzień dobry. Nazywam się Rodolfo Zmielianić. Jestem astrofizykiem i pracuję w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o projekcie zwanym CUBES. Ma on na celu stworzenie nowego spektrografu dla 8-metrowego teleskopu VLT, należącego do Południowego Obserwatorium Europejskiego. Poza polskim zamkiem, międzynarodowe konsorcjum pracujące nad projektem CUBES składa się z instytucji z Australii, Brazylii, Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii. CUBES będzie wysokowydajnym spektrografem do obserwacji w ultrafiolecie od 300 do 400 nanometrów o średniej rozdzielczości. Spektrograf jest instrumentem, który służy do rozszczepienia światła na barwne składowe. Wynik działania spektrografu jest podobny do tego, co widzimy, kiedy światło słoneczne przechodzi przez pryzmat czy do tęczy powstającej na niebie dzięki kroplom wody. Używając spektrografu, astronomowie mogą rozszczepić światło na barwne składowe i zobaczyć dużo więcej szczegółów, niż jest to możliwe w przypadku działania pryzmatu czy kropel wody. Dzięki dokładnemu zaprojektowaniu oraz użyciu odpowiednich materiałów i technologii, CUBES będzie najbardziej wydajnym instrumentem rejestrującym widma w bliskim ultrafiolecie. Badania naukowe, jakie będą możliwe dzięki spektrografowi CUBES zainstalowanemu na teleskopie VLT, będą unikatowe przez wiele następnych lat. Ja i moja grupa badawcza jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem tego spektrografu do badań tzw. galaktycznej archeologii. Badania w tej dziedzinie mają na celu zrozumienie historii populacji gwiazd w naszej galaktyce. Tak jak archeolodzy analizujący pozostałości z czasów antycznych, aby poznać naszą ludzką historię, astronomowie mogą poznawać historię naszej galaktyki, analizując właściwości gwiazd. W naszym przypadku oznacza to analizę wieku, ruchów i składu chemicznego ogromnej liczby długo żyjących gwiazd, włączając niektóre bardzo stare, uformowane nie dłużej niż miliard lat po wielkim wybuchu. CUBES odegra bardzo ważną rolę w badaniu składu chemicznego tych bardzo starych gwiazd. W widmach gwiazd w bliskim ultrafiolecie możemy znaleźć linie widmowe bardzo rzadkich pierwiastków chemicznych, jak linie lekkiego pierwiastka berylu i ciężkich pierwiastków takich jak europ, cyrkon, german czy uran. Stare gwiazdy w naszej galaktyce znajdują się jednak głównie daleko, w galaktycznym halo i gromadach kulistych, dlatego też są trudne do obserwacji. Wydajny spektrograf jak CUBES zwiększy kilkakrotnie liczbę gwiazd, jakie mogą być zbadane w bliskim ultrafiolecie. Jeśli jesteście zainteresowani i chcecie dowiedzieć się więcej na temat spektrografu CUBES, obserwujcie jego profil na Facebooku, kanał na YouTube i stronę www.